Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejsza bajka ma tytuł Kamień życia. Na polu, niedaleko lasu, leżał dużych rozmiarów kamień. Od czasu do czasu mienił się światłem. I wszyscy ci, którzy mieszkali w okolicy, zastanawiali się, co on robi. Kim ten kamień jest, że on tak się mieni światłem. Ale gdy podchodzili do kamienia, kamień przestawał się mienić światłem. Ale mienienie to jedno. Jakiś czas potem kamień zaczął się nocą przesuwać. To już była tajemnica dla ludzi. Najpierw jeden drugiego posądzał o to, że go przesunął. No ale któż by miał tyle siły, żeby go przesunąć? A kamień noc w noc przesuwał się, aż doszedł do rzeki. I tam się zatrzymał. Ludzie już się przyzwyczaili, że kamień prawie że miał nogi, że się przesuwał, że potrafił to robić. Ale gdy wylądował przy rzece, zaczęli wokół kamienia spotykać się co jakiś czas. Z jednej strony pamiętając, gdzie kamień kiedyś leżał, z drugiej strony pamiętając, że się w zaczarowany sposób przesuwał do rzeki. Więc na pamiątkę tego wszystkiego zaczęli się tam spotykać, rozmawiać o wszystkich sprawach i rzeczach bardzo ważnych, istotnych we wsi. I nawet któregoś dnia jeden z chłopców drapał się na kamień, a był dużych ten kamień rozmiarów, usiadł okrakiem i siedział. Wtedy kamień stał się gorący. Temperatura kamienia rosła. Ła, mamo, tato, kamień jest gorący, zaraz pupa mi się przypali, rzekł chłopiec. Tata, mama spojrzeli i rzeczywiście kamień był prawie że czerwony. I rzekli do syna: skacz! I na szczęście go złapali. Ale kamień był bez tego, że przestał się rozgrzewać, bo był coraz bardziej gorący. Ludzie się odsuwali, a on jeszcze był bardziej gorący, więc ludzie jeszcze dalej się odsuwali. W którymś momencie pomyśleli: uciekamy. Może on się w ogóle cały zapali. Wyglądał jak surówka w piecu hutniczym. Więc ze strachu wszyscy uciekli do swoich domów, nawet bez tego, że go chcieli ugasić. Po prostu strach był tak duży, że uciekli. Gdy tak w swoich domach rozprawiali o całym tym wydarzeniu, kamień w tym czasie stygł i stygł i stygł i stygł. A już o 24 w nocy, gdy już był całkiem zimny, zawołał: Bobry, gdzie jesteście? Przybywajcie tutaj do rzeki. Trzeba wybudować dużo tam. Bobry, jak wiadomo, budowały i potrafiły budować tamy i przybywały wszędzie tam, gdzie były potrzebne. I w godzinę później przybyła cała rodzina, zaczęła w rzece budować tamy. Kilka dni później ludzie znowu ciekawi, co się zdarzyło z kamieniem, przybyli do kamienia i zobaczyli, że jest już normalny. Bez tego, że jakiś gorący, rozpalony do czerwoności. Ale patrząc na rzekę,
zobaczyli, że na niej są budowane tamy. Trochę się zdziwili. Byli zaskoczeni. No ale w końcu co im to przeszkadza? Najważniejsze, że kamień już jest taki jak przedtem. I znowu się zaczęli spotykać. Ale co jakiś czas rzeka zaczęła wylewać wodę, szczególnie na wiosnę. Łąki wokół były pełne wody. Ludziom trudno było cokolwiek tam uprawiać, bo trawa prawie że była zgnita. Więc zaczęli się zastanawiać, co oni takiego robią w życiu, że to ich spotyka. Zaczęli się naradzać we wsi i pewnego dnia najstarszy w rodzie na wsi powiedział: pójdę się przespać przy tym kamieniu, może on mi wszystko powie, o co chodzi i w ogóle może wyjaśni całą tą sytuację tego, gdzie stał, co się później zdarzyło i stało, dlaczego są tu bobry, dlaczego nam zalewa łąki i mamy taką bezużyteczną trawę. Dowiem się może czegoś. I wszyscy we wsi się zgodzili, a on wieczorem, bo było już dosyć późno, gdy doszedł do kamienia, położył się, zasnął i w nocy mu się śni. Tak jakby rozmawiał z kamieniem. Kamień do niego we śnie przemówił: gdy błyskałem na wszystkie strony światłem, widzieliście to. Ale czy ktokolwiek zadał pytanie, kim jestem i dlaczego to robię? Bez tego. A przecież leżałem i leżę na tym terenie, bo potrafię wam mówić wszystko to, co się dzieje w przyrodzie i dla waszego dobra. Proszę, rozmawiajcie ze mną. Będę wam mówił, jakie zmiany trzeba dokonać w życiu, by dobrze uprawiać ziemię, by dobrze opiekować się dziećmi, trzodą. Wszystko, co mnie zapytacie. Jestem kamieniem życia. Jestem całą mądrością tej okolicy. To kilka wsi, więc zwołajcie też innych mieszkańców. Niech zasiadają kręgiem wokół kamienia życia i zadają właśnie do mnie pytania. Odpowiem. Powiem wam, jak dobrze żyć. Chłop obudził się przerażony. Zaczął myśleć nad swoim snem i powiedział głośno: no faktycznie, od dziada, pradziada leżał tu ten kamień, błyskał białym światłem. No bez tego, że ktokolwiek dociekał, dlaczego on to robi, no skoro on jest faktycznie kamieniem życia, to właściwie dostaliśmy na tej ziemi skarb. Muszę o tym wszystkim powiedzieć mieszkańcom, ale zanim im powiem, obudziłem się, więc zadam jemu pierwsze pytanie, bo może to był tylko sen. I zwrócił się twarzą do kamienia, przywitał się z nim i pyta: kamień, zalało mi parę dni temu łąkę. Bobry zaczęły budować tamy. Woda wypływa na łąkę, bo jest w tym miejscu niżej. No i wiesz, ja się utrzymuję z kilku hektarów, no ale połowa stoi w wodzie. Co mam zrobić? Co masz zrobić? Odprawię jutro, bobry. To ja je tu zawołałem. Teraz już zadajesz mi pytanie, mogę się tobą i innymi opiekować.
W związku z tym odprawię je. To ja zawołałem bobry. Chciałem, żebyście w końcu zwrócili na mnie uwagę, że jestem tu po to, żeby wam pomagać w życiu. No a skoro zadałeś to pierwsze pytanie, mam nadzieję, że nauczysz też tego zadawania pytania, czy innych pytań, też innych. I od dzisiaj będziecie żyć lepiej. O, ciekawe. Czy to znaczy, że na każdym terenie żyje jakaś istota związana z przyrodą, czy pochodząca wręcz z przyrody, która jest mędrcem na tym terenie i można się z nią skomunikować, zapytać o to wszystko, co służy wspólnemu dobru? Tak, rzekł kamień. W każdej osadzie, wszędzie żyją takie kamienie życia. Tylko trzeba je odszukać, odnaleźć, nawiązać z nimi kontakt, relację, związek. Robią to ci, którzy są wrażliwi i potrafią rozmawiać z przyrodą. Ty potrafisz. Zatem przybywaj tu, zadawaj pytania. Zadawaj pytania nawet dla tych, którzy mają prawo być bez umiejętności zadawania pytań, bo przyszedł czas na szczęśliwe życie dla waszej wsi, dla kilku okolicznych wsi. Żyjcie w szczęściu. Dziękuję. Jakie to mądre, rzekł chłop. Wystarczy wrażliwość, zadawanie pytań, a wszystko w życiu będzie szczęśliwe. Dziękuję i pokłonił się w kierunku kamienia życia. Proszę, proszę, wracaj do wsi i wszystko mieszkańcom powiedz. Koniec bajki, dziękuję. Cześć wam.